Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szybki komentarz podanych z rynku pracy z USA. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu, poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Szybki komentarz podanych z rynku pracy z USA. Drodzy Państwo, dzisiaj najważniejsze były dane z rynku pracy ze Stanów i okazało się, że bez względu na to, jaki komponent tych danych, jaki subwskaźnik bierzemy pod uwagę, to dane były zdecydowanie lepsze niż konsensus rynkowy zakładał, a w niektórych przypadkach, jak w Manufacturing Payrolls, były one lepsze niż skrajnie optymistyczne prognozy, więc te dane jednoznacznie należy zapisać na stronę popytu, który sygnalizuje w takiej sytuacji, że nie można mówić o wchodzeniu amerykańskiej gospodarki w recesję. Rynek pracy absolutnie tego nie pokazuje i dane mogą być czymś, co zmieni nastawienie i perspektywę inwestorów na kolejne tygodnie i kolejne miesiące na rynkach finansowych. No i oczywiście pytanie jest takie, czy rynek zareaguje klasycznie. Im dane lepsze, tym teraz w sytuacji, kiedy wcześniej bano się o to, że będzie spowolnienie gospodarcze, recesja, jeżeli dane są dobre, to czy czasem nie wykorzystywać nawet tych tymczasowych spadków na indeksach giełdowych do kupowania, czy optymizm cały czas powinien gościć na rynkach finansowych. No i oczywiście jak interpretować te dane, które są naprawdę niezwykle optymistyczne, ponieważ jak zobaczymy sobie dokładnie na te wszystkie komponenty, składniki, to nawet stopa bezrobocia tutaj nam pokazuje, że są to najniższe poziomy od przełomu lat 60. i 70., więc widać, jaka jest wielka siła teraz amerykańskiej gospodarki. No i naprawdę bardzo trudno mówić o jakichś symptomach recesji amerykańskiej gospodarki. I teoretycznie te dane powinny zwiększyć szanse na kolejne podwyżki stóp procentowych. No i widzimy teraz pierwszy wykres poza tymi danymi z rynku pracy odnosi się do perspektyw co do przyszłych stóp procentowych i faktycznie pojawiła się szansa na następną podwyżkę stóp procentowych, chociaż rynek daje tylko 5%, 5,5% szansy, że będzie następna podwyżka o 25 punktów bazowych. No ale oczywiście widzimy, że te dane oddalają perspektywę tego, że sytuacja amerykańskiej gospodarki jest słaba, a dają paliwo ku temu, żeby dyskontować raczej optymistyczne scenariusze rozwoju wydarzeń, a nie te negatywne. Natomiast co jest dla nas cały czas ważne, w perspektywie końca roku cały czas widać 3 obniżki o klasyczne 25 punktów bazowych, czyli tutaj teoretycznie od poranka nic się nie zmieniło, ale przypominam, ten wykres został ściągnięty 10 minut po danych i wiele może się tutaj jeszcze wydarzyć, natomiast te dane teoretycznie oddalają perspektywę obniżek stóp procentowych, natomiast zobaczymy, co się dalej wydarzy. Natomiast modele nam sygnalizują, że w takiej sytuacji, jaka jest teraz, taka recesja może się pojawić na danych z rynku pracy w okolicach przełomu drugiego i trzeciego kwartału. Model, który tutaj widać, sygnalizuje nam, że mniej więcej od połowy roku dane będą już nam pokazywały ujemne odczyty, czyli klasyczną recesję także w sytuacji na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych no i zobaczymy, czy to się sprawdzi. Natomiast też modele z poprzednich recesji pokazują, co się będzie działo ze stopą bezrobocia w sytuacji startu recesji w amerykańskiej gospodarce, czego można się spodziewać i ten wykres bardzo ładnie to pokazuje. Czego rynek się boi teraz cały czas? O tym, że teoretycznie Stany Zjednoczone mogą nie dojść do porozumienia w sprawie sufitu długu i tutaj może dojść do jakiegoś nawet technicznego bankructwa Stanów Zjednoczonych. Te papiery krótkoterminowe, które teraz widzimy, zaczynają takie ryzyko wyceniać, jednak oczywiście wszystko zależy od polityków i w każdej chwili może się ta sytuacja tutaj zdecydowanie zmienić. Drugi czynnik ryzyka to jest sytuacja tych mniejszych lokalnych banków amerykańskich. Widzimy, jak w ostatnich dniach one przyspieszyły na wyprzedaży, jak zachowuje się generalny subwskaźnik pokazujący sektor bankowy w Stanach Zjednoczonych, gdzie także widać wyraźne spadki. No i na drugim biegunie jest strefa euro. Widzimy tutaj, że wiele banków komercyjnych spodziewa się następnych podwyżek, niektóre 3, niektórych tylko jednej. Natomiast konsensus mówi jeszcze o 2 podwyżkach o 25 punktów bazowych w strefie euro. I tożsamy wskaźnik dla strefy euro. Tu praktycznie od poranka nic się nie zmieniło. W czerwcu ma być następna podwyżka o 50 do 25 punktów bazowych. Natomiast jest szansa, że
będzie następna o te 25 punktów bazowych, czyli mniej więcej na przełomie trzeciego i czwartego kwartału będziemy o 50 punktów bazowych wyżej na stopach procentowych niż jest to teraz. Jak zareagowały rynki finansowe na te dane? Amerykańskie obligacje rosną na rentowności, oddalamy się od wsparcia, czyli oddala się perspektywa tego, że będziemy świadkami przebijania wsparć. Te dane naprawdę mają znaczenie i także zobaczymy, jak zachowa się amerykański dolar. Poziom 1,10 jest teraz kluczowy, czyli zobaczymy, czy ten poziom zostanie pokonany, czy też nie. Jest to bardzo łatwy do zrozumienia punkt odniesienia. Zakończenie dnia nad poziomem 1,10 będzie oznaczać, że cały tydzień należy zaliczyć na konto tych, którzy nie wierzą w amerykańskiego dolara, a każdy spadek poniżej, zwłaszcza zamknięcie na tygodniowych minimach, będzie zachętą do wywołania korekty na rzecz amerykańskiego dolara. Teoretycznie amerykański dolar powinien się umacniać, ale jak widzimy tutaj perspektywy co do przyszłych stóp procentowych na razie faworyzuje jednak te scenariusze prowzrostowe, ale ten poziom 1,10 jest cały czas pięknym punktem odniesienia, którego nie wolno lekceważyć. Rynek naprawdę wcześniej bał się tej recesji, a wynikało to z zachowania na przykład ceny ropy naftowej. Pierwszy wykres to ładnie pokazywał i dzisiaj też zobaczymy, czy ropa naftowa zamknie się poniżej $70, ponieważ każde zamknięcie poniżej będzie także przybliżało nas do perspektyw dezinflacyjnych, do przyspieszenia tempa spadku inflacji. To może być także bardzo korzystne dla ożywienia gospodarczego. No i teoretycznie amerykański dolar, który się umacnia i rentowności, które rosną, nie sprzyjają wzrostom ceny złota. Warto być tego świadomym, że te czynniki teoretycznie sprzyjają temu, żeby nie udało się pokonać tych maksimów wszechczasów, które trzeci raz były już testowane i rynek tutaj, utrzymując się nad poziomem $2000, cały czas daje taką szansę, natomiast wydarzenia, które mają miejsce w pierwszych minutach podanych, oddalają perspektywę, że akurat jeszcze w tym tygodniu do tego by doszło. Ten potrójny szczyt jest łatwo do obserwacji na kolejnym wykresie. No i oczywiście bardzo silnie powiązany ze złotem jest rynek srebra, natomiast tutaj także testujemy ważne opory w długim terminie, no i zobaczymy, czy one zaczną pracować. Jeżeli popyt na ryzyko ma zaatakować, to cena miedzi powinna odbić od wsparcia, natomiast każde złamanie poziomu $8400 to jest zła wiadomość dla popytu na ryzyko, ponieważ będzie zachęcała jednak do spadków. Natomiast myślę, że perspektywa dla miedzi na spadki się oddaliła po takich danych, jakie teraz obserwujemy. No i teraz indeksy giełdowe. Indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych od samego początku tego tygodnia widzimy spadki, no i te dane powinny dać nam zanegowanie w dużej skali tej tendencji spadkowej, która jest widoczna od pierwszej sesji w tym tygodniu. No i zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Każdy powrót na poziom 4100 punktów to jest dobra wiadomość dla popytu na ryzyko i myślę, że tak należy to interpretować, natomiast jak widzimy, początek tego miesiąca nie jest zbyt optymistyczny. No i drodzy Państwo, w tym miejscu zachęcam do tych specjalnych materiałów poświęconych dodatkowej analizie rynków finansowych. W pierwszej kolejności o tym, czy giełda dyskontuje teraz recesję amerykańskiej gospodarki, czy też nie. Jak inwestować na giełdzie, taki darmowy kurs online, także jest dostępny w tych linkach dostępnych tam w opisie i w komentarzu, oraz o tym, jak wykorzystać sztuczną inteligencję, czy sztuczna inteligencja pomoże w inwestowaniu na giełdach. Te wszystkie materiały są dostępne tam na dole w opisie i także w komentarzu. Jeżeli nie uda się pokonać poziomu 15 700 punktów na DAX-ie, to scenariusze prospadkowe nie będą w ogóle faworyzowane nawet w krótkim terminie na giełdzie niemieckiej. No i teoretycznie te dane powinny dać nam także wzrosty cen Bitcoina. Jeżeli Bitcoin dzisiaj nie będzie chciał spadać, to szanse na wyjście na poziom $30 000 znowu wzrosną. Będzie to scenariusz bazowy, dlatego też teoretycznie te dane, które dzisiaj poznaliśmy, sprzyjają wzrostowi cen Bitcoina i oczywiście wszystkich innych kryptowalut. No i na koniec polskie aktywa i rynki emerging markets. W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na dane o rezerwach Narodowego Banku Polskiego, które wprost eksplodowały. Mamy nowe rekordy wszechczasów, 178 miliardów. Mamy tutaj na aktywach, widać jak bardzo dynamicznie
rośnie wycena rezerw. Jest to ściśle powiązane oczywiście z zachowaniem krajowej waluty, z tego, że Narodowy Bank Polski w bardzo dobry sposób kupował wcześniej złoto, które teraz rośnie silnie na wartości. No i w przypadku, jeżeli się te tendencje utrzymają, to wiemy, że za 2022 rok Narodowy Bank Polski miał sporą stratę, a wygląda na to, że jeżeli te tendencje się utrzymają, to w tym roku będzie miał Narodowy Bank Polski rekordowy zysk, grubo przekraczający 20, a być może nawet 30 miliardów złotych. I myślę, że te tendencje powinny się utrzymać, jeżeli oczywiście tendencje na rynku złotego, na tendencje na cenie złota będą utrzymane oraz oczywiście jeżeli wystąpi fala hossy na obligacjach na całym świecie. Rynek złotego zobaczymy, co wymyśli w sytuacji, kiedy amerykański dolar raczej ma ochotę na umocnienie. Jednak do oporów, i to nawet najbliższych, jest dość daleko, więc dzisiejsza sesja powinna, jeżeli ma odwrócić tendencję, powinna przynieść nam wyprzedaż, ale na razie raczej tego nie widać, tak na amerykańskim dolarze, jak i na euro. No i widzimy, że cały czas te poziomy złotego sprzyjają polskim obligacjom, które zaczynają zbliżać się do poziomów, które już jeszcze nigdy na przestrzeni wielu ostatnich miesięcy nie były notowane, więc hossa na polskie obligacje wchodzi w kolejną fazę, a giełda papierów wartościowych na warszawskiej giełdzie, jeżeli indeks WIG20 na warszawskiej giełdzie, jeżeli dzisiaj utrzyma poziom 1900 punktów, to w takiej sytuacji i sytuacja na GPW będzie sprzyjała popytowi na ryzyko, więc dzisiejsza sesja zapowiada się naprawdę fascynująco, zwłaszcza, że nie ma dzisiaj więcej danych makroekonomicznych, więc sesja jest wolna i rynek od samego początku może pchać wyceny w jednym kierunku bez obaw, że coś się może nagle zmienić. Także zobaczymy, gdzie dzisiaj się znajdziemy. No i w tym momencie jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów edukacyjnych, które są dostępne tam w opisie i w komentarzu dotyczącym tego, co się dzieje na giełdach i czy mamy teraz recesję w dyskontowaniu przez papiery wartościowe, jak inwestować na giełdzie, no i o tym, jak wykorzystać sztuczną inteligencję do inwestowania na giełdach. Warto się z tymi materiałami zaznajomić, one są tam dostępne w opisie i także w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość i widzimy się i słyszymy w poniedziałek rano. Wszystkiego dobrego, a dzisiaj życzę dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam. Praca ma sens i jakoś Ci pomogła. To pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.